I witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami Życie na Filipinach. Jedziemy na 87. urodziny babci Engarsi. W zeszłym roku też byliśmy na urodzinach, możecie wrócić tego vlogu. Ernest już jest w samochodzie, Joseph jedzie z nami, jest w samochodzie. Jesteśmy gotowi, jest godzina chwilę przed 10. Jedziemy, zobaczymy jak w tym roku urodziny będą wprawione. Może być, że bardziej hucznie, może być, że mniej. Zobaczymy, zabierzemy jeszcze 2 osoby po drodze i jedziemy na imprezę. Dziękuję za lajkowanie, komentowanie, subskrypcję, za podbijanie. Jedźmy. Jesteśmy i wchodzimy na miejsce. Byliśmy tak w zeszłym roku. Muzyka dudni. Dzisiaj będzie głośno. Będzie przaśnie. Jak to na filipińskich urodzinach. Rodzina się cały czas schodzi. 11:34. Jest pierwszy lecion na stole, jest sus z deserami i różne inne posiłki. Good morning, ladies and gentlemen. Zaczyna It is się. with great joy and gratitude that we gathered here today Zaczyna to się celebrate ceremonia. a truly remarkable milestone. The 87th birthday of our beloved celebrant. Si Miguel, kung ka-drive, pinag-isa kung bumato na to, nag-accuse ma. Hey, test. Okay, so we experienced some kind of technical difficulties now, so let's start again. The 87th birthday of our beloved celebrant, Doña Ingracia Montoya Duenosog y Montoya Viuda Dita. So today we call Doon niyang walay ko. Jubilatka została wywołana. Znacie babcię, przychodzi do nas, bo mieszka obok przecież. Dzisiaj lecimy na grubo, zaczynamy od hymnu Filipin. Jak zwykle Roel wszystkim tutaj nadzoruje. Jesteśmy u niego w domu poza tym. Ten wujek, który tam chodzi w koszulę. Wujek tancerz z poprzednich urodzin. Sa manlulupi, di ka pasisigi. Sa dagat at bundok, sa simoy, sa langit mong bugaw. Madilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang isap ng matawag mo'y tagumpay na nagninig. Ang bituin at araw niyang kalan, pamay magdidilim. Lupa ng araw ng luwan, bakit pasinta? Buhay magiging sa piling mo. Aming ligaya na may mga api ang mamatay ng dahil sa iyo. Teraz zapewne przyjdzie pora na modlitwę i po modlitwie jedzenie. For the prayer. Again, for
Helio be accompanied by choral. Help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord. Lead me all my life. Langit ng mga mayong pagduli ang kanyang sa pagsaganahan sa mga daghang salamat Ginoo niini ko dulo uban sa ang pinananggang suon sa iyang ikautsin sa isipি anos na siya nagmukna sa dakong pamilya dito sa Tadayon. Ubang sa tibok pamilya, duhay lungsod Montoya karon, nga niya karon ang mag-abi-abi, ug uban sa dako nga salusalo, uban sa kagalaan o kaparintihan ni Dr. Daron ug sa iyang pinalangga nga ina. Ibuok ko Ginoo ang grasya. Namong tanan aron kami magapaambit sa among mga grasya nga among nadawat sa matag adlaw. Kining tanan Ginoo uban sa paningkamot sa among pinalangga nga igsuon. Nahimo kining tanan uban sa among matag usa nga gugma. Ang gugma mo ay mabatigbabaw sa matag usa kanamo aron kami mahiusa diha kanimo Ginoo uban sa among kapasiluan sa among mga sala. Ihatag Ginoo ni Yaya Garsing ang kabaskog pa sa mga panlawas aron makasudong siya sa iyang kaapuhan ug sa iyang mga sungkod nga magpatigbabaw kanunay ang pag-amuma diha kaniya. Ginoo uban sa imo. Dobrze. Dogrywane innego dnia komentarz do urodzin. Pojechaliśmy na urodziny, zebraliśmy się o 10 stąd, byliśmy chwilę przed 11. Urodziny duże, bardzo głośne. Jak tylko tam weszliśmy, muzyka dudniła na Filipinach, naprawdę lubią tą głośną muzykę. Wszystko zaczęło się jak widzieliście. Od hymnu, od modlitwy z chórem, bo wuj Ramil jest dyrektorem w tej szkole morskiej i zawsze coś takiego po prostu wymyśli, ma takie możliwości. A poza tym lubi prowadzić przyjęcia, planować to wszystko. To jest jego żywioł. Były 2 leczony, bardzo dużo gości, więcej niż w zeszłym roku na urodzinach u babci. Bardzo dobre jedzenie, bardzo dużo jedzenia. Pojedli, popili, posiedzieli, a nie popili, piłem kolę. Posiedzieliśmy, spotkaliśmy się z rodziną, z którą na co dzień nie mamy okazji się spotkać, bo był też duży zjazd. Przyjechała mama z Sikich z Dumaguete, przyjechało kilka osób z Dumaguete, przyjechała Aurora z Dumaguete, są u nas obecnie na wyspie, bo Aurora ma przerwę wakacyjną w szkole w tym momencie. I mama ma coś do załatwienia. Coś. Do notariusza trzeba jechać, podpisać dokumenty odnośnie tej drogi tutaj dla sąsiadów, tego right of way na naszej działce, także też mam załatwić przy okazji, bo już jest wszystko dogadane z inżynierem i tak dalej, z wymiarami naniesione na mapę, teraz trzeba to po prostu pokwitować i sprawa będzie z głowy. No ale na urodzinach nie planowaliśmy być tak czy siak długo, urodziny na pewno były do późnych godzin wieczornych, mimo że zaczęły się bardzo wcześnie.
No ale potem już po całej ceremonii, po jedzeniu zaczyna się po prostu spożywanie alkoholu. Więc myślę, że tam jeszcze były tańce do późna. A my zabraliśmy się z urodzin jakoś po godzinie 14, bo mieliśmy zaplanowane kolejne aktywności na ten dzień, a przecież mamy też obowiązki, mamy zwierzaki. Zwierzaki na co dzień dostają jeść. O, jeden zwierzak sobie leży na plaży. Zwierzaki codziennie dostają jeść koło godziny 1. Także przyjechaliśmy do domu, nakarmiliśmy nasze zwierzaki, odpoczęliśmy chwilę. Odświeżyliśmy się, wzięliśmy prysznic. Co tam, Luna? Kokosa masz? Pięknego masz kokosa, no. Jeszcze cię nie pływałaś, jeszcze sucha jesteś. O. Odpoczęliśmy chwilę i Ernestin zrobiła mi dzień wcześniej niespodziankę. Obudziła się i oznajmiła mi, jak wyszła z sypialni, że kupiła bilety na festiwal. Jest taki festiwal tutaj na wyspie organizowany, 3. edycja, czyli od 3 lat, bo raz do roku. Kalajo. No i że kupiła bilety na ten festiwal. To było tego samego dnia, co urodziny babci. Także wróciliśmy, odświeżyliśmy się trochę i w drogę. Bo potem napisałem na naszym czacie Polonii na Siquijor, czy ktoś idzie na ten festiwal. I okazało się, że idzie spora szajka tutaj Polaków. Chyba większość, bo było nas sporo, naprawdę było nas sporo. No i umówiliśmy się w Voodoo, że tam startujemy, bo z Voodoo było 300 metrów do tego miejsca, do JJ's Backpackers. No po prostu mamy punkt zbiorczy w Voodoo, tam się spotykamy i idziemy na festiwal. W Voodoo byliśmy jakoś przed godziną 6. Zjedliśmy sobie, pościliśmy. Złamałem swój post tego dnia. I wziąłem ze sobą buteleczkę, którą wysłałem z Norwegii w kartonie, w tych kartonach, co jeden się popsuł. Wszystko się popsuło, ale butelka się nie stukła. Jagermeistera pomarańczowego. Małżonka powiedziała, że festiwal jest, mam dobrą wymówkę, żeby złamać swój post alkoholowy, co będę stał jak kołek wbity w piach, żeby trochę po prostu było przyjemniej się pobawić. Także pojechaliśmy, napiliśmy się jakiegoś drinka Voodoo, poszliśmy na imprezę. Teraz zapraszam Was do kilku ujęć bezpośrednio z samej imprezy, a jeszcze na sam koniec tego vloga porozmawiamy o tej imprezie i o tym, jak ona była zorganizowana.
przyjęcie. Pani wraca bez butów. Tańczyliśmy w morzu, klapki były w skrzynce z piwem. Moje, jako że są z pianki, to pływały po powierzchni. A pani nie bardzo i udało się znaleźć jednego. A nie chodzi w jednym bucie wracać, kopciuszek. I Marta said you are going barefoot. Yeah, because he lost my slipper. A, me. I gave it to him to watch it. Nie da się ukryć. It's gone. Przełamałem swój alkoholowy celibat dzisiaj. Po 112 dniach była odpowiednia okazja, kiedy można wrzucić sobie trochę na luz i napić się delikatnie. Było bardzo dużo polskiej Polonii się na festiwalu, także nic nie stało na przeszkodzie. Teraz małżonka wsiądzie. I'm the only one without slippers here. You are the only one without slippers. Teraz małżonka wsiądzie za kierownicę i odwiezie mnie do domu. Chociaż nie wypiłem tak dużo, umówmy się, ale trzymajmy jakąś kulturę jazdy po prostu. No, trafię przeżywać klapki przez 2 tygodnie. Chipcha. No, cipcia, jest, cipcia. My chipcha is gone. Dobrze, to by w sumie było na tyle. Chociaż mogę wam powiedzieć, że festiwal generalnie, 3. edycja, źle zorganizowany. Było bardzo wiele rzeczy, które były źle zorganizowane, ale w sumie to powiem w domu, bo doszliśmy do naszego samochodu. Siadam na miejscu pasażera, małżonka prowadzi. Dobrze. Jeżeli chodzi o imprezę, teraz już jest kilka dni po tym festiwalu, nie da się ukryć, że skok na kasę. Że chyba nie ma żadnego górnego limitu, jeżeli chodzi o bilety, nie ustalił organizator, bo był bardzo duży ścisk. To miejsce słynie z imprez, ale taki festiwal to jednak co innego niż taka zwykła po prostu impreza, na którą ludzie specjalnie nie przyjeżdżają. Pochwalili się na Facebooku, że ponad 7000 osób odwiedziło festiwal. 7000 biletów. 500 peso każdy. Możecie sobie szybko przeliczyć, ile po prostu dochodów z biletów było. Ale wiązało się to z pewnymi niedogodnościami. Jak byłem na festiwalach w Polsce, to z reguły jest tak, że przy wejściu już jest powiedziane i wcześniej jest powiedziane, że nie ma używania gotówki na festiwalu. W celu po prostu skrócenia kolejek. Wymieniasz swoją gotówkę na jakieś żetony, vouchery, jakkolwiek to nie nazwiesz. W Polsce za moich czasów to było, że 10 zł za jeden żeton i wszystko set 10 zł kosztowało praktycznie, że za piwo jeden żeton 10 zł. Wiadomo, festiwal rządzi swoimi prawami. Wtedy to już było drogo za piwo, no ale festiwal rządzi swoimi prawami. Tutaj cały czas gotówka. Te filipińskie pieniądze, jak za piwo było 240 peso, no to dajesz 500 albo 1000, dużo reszty. Niesamowite kolejki do baru. Jak poszliśmy do baru około godziny 20:30, to już w barze nie było coli. Nie byli przygotowani na takie oblężenie, wydaje mi się. A samo stanie w barze, no to było dobre 40 minut. To poszliśmy we 3 osoby, żeby zrobić sztuczny tłok w kolejce, po prostu, żeby jakoś dopchać się w ogóle tam, bo tam żadnych barierek, żadnego ukierunkowania tej kolejki, żadnego pomysłu na to po prostu, tylko prawo dżungli. Kto dojdzie do lady, ten dojdzie i trzeba było jakoś to po prostu rozegrać, żeby się tam w ogóle dostać. Bo jakbyśmy wysłali kogoś mniejszego, to by się nigdy do tego baru nie dopchał. Kolejną sprawą jest to, że w ostatnim momencie, to wiem od Michała, bo Michał zna organizatora tej imprezy, od Michała z Wudu, że w ostatniej chwili wykraczyły im się przenośne toalety. No i były też dostępne tylko toalety te, które po prostu sam ten obiekt ma na co dzień, stacjonarne. Jak masz taką ilość osób, no to była tragedia. Była tragedia, jeżeli chodzi o toalety. Było to zorganizowane w ten sposób, że dużo szybciej było nam wyjść z imprezy z opaską na ręce, pójść do Wudu oddalonego o 300 metrów, napić się tam drinka, pójść do toalety i wrócić na imprezę. Ludzie, którzy nie mieli takiego komfortu jak my, myślę, że dużo bardziej ich to po prostu zabolało.
Ale ta impreza uświadomiła mi, że na Filipinach, na Siquijorze szczególnie, jest bardzo dużo miejsca, jeżeli chodzi o rynek, o tego typu eventy. I może w przyszłości jest to coś, co warto byłoby po prostu rozważyć. Bo ten festiwal, z racji tego, że jest jedynym takim dużym festiwalem, to jest jednodniowy festiwal, no to ma naprawdę bardzo duże obłożenie, gdzie no jest półprofesjonalnie, w porównaniu do tego, co mamy w Polsce, no to dużo amatorki po prostu. Ale wiadomo, na wszystko trzeba mieć po prostu czas. Żeby takie rzeczy się bawić, trzeba mieć po prostu więcej czasu, trzeba mieć odpowiednie miejsce. I wtedy można myśleć o tego typu sprawach. Jakby zrobić tutaj taki festiwal 3-dniowy, weekendowy, gdzie tutaj wiadomo, jak jest jeden wieczór, wszystko było pomieszane. Było bardzo dużo jakichś ekip, bandów filipińskich, tam gdzieś na gitarce przygrywał, coś sobie pośpiewał. Ludzie jako tako się bawili, ale nie było tej mocy. Dopiero jak wjeżdżali DJ-e, muzyka klubowa, to wtedy cały tłum się bawił, tańczył, podskakiwał, śpiewał. Zresztą widzieliście to na filmie. Generalnie było fajnie. Bardzo fajna odskocznia, fajny odpoczynek. Fajnie było się poznać z większą ilością Polaków, których jeszcze nie miałem okazji tutaj nigdy spotkać. Był jeden chłopak, facet z Bohol. Mieszka na Bohol i powiedział, że przeprowadza się na Siquijorze. Tu jest dużo fajniej, także może będziemy mieli +1, jeżeli chodzi o Polonię na wyspie. To, co też mi się podoba, nie da się ukryć, to jest fajne. Jak mieszkałem w Norwegii bardzo długo, no to jak się spędzało czas z Polakami, to się spędzało czas z Polakami wychodząc na przykład do baru. To były pary polskie, nie było par mieszanych. Polak, Norweżka, Norweżka, Polak, tylko zawsze polskie grono, bo po prostu tam inaczej to funkcjonuje. A tutaj na Filipinach byli jedni znajomi Michała z Polski, no to polskie małżeństwo, a reszta to wszystko były pary mieszane. Chodzi o to, że Polacy i kobiety Filipinki, które widzieliście na filmie. Dzięki temu jest po prostu inaczej, całkowicie inaczej niż w Norwegii. To życie socjalne wygląda inaczej. Dziewczyny dobrze czują się w swoim towarzystwie, bawią się wspólnie, mogą są porozmawiać w swoim języku, my w swoim i wszystko żyje, funkcjonuje w jakiejś takiej międzykulturowej symbiozie. I nie da się ukryć, że naprawdę mi to odpowiada, jeżeli porównuję Norwegię i to, jak w Norwegii wygląda takie życie emigranta, a jak wygląda tutaj. No to jest całkowicie inne życie, inny świat, jest dużo lepiej w ten sposób. A w Norwegii po prostu nie ma takich możliwości, bo to jest nasze europejskie myślenie też i jest bardzo mało par, żeby Norweżka była na przykład z Polakiem. Szybciej Polka będzie z Norwegiem niż Norweżka z Polakiem, bo po prostu oni na nas patrzą z góry, Norwegowie, nacjonaliści. No uważają nas za dzikich, Polaków za dzikich, że oni, mimo że oni są dzicy, gdyby tej ropy nie znaleźli, to byliby hen za Polską w tle. To od kiedy tę ropę mają, to coś im się w głowie przestawiało i uważają się po prostu cywilizacyjnie za lepszych od Polaków. Było to wiele razy udowadniane, była ta książka Nie jestem twoim Polakiem, Jarike Polakendin, która wywołała ogromne poruszenie w Norwegii, bo pokazała polski sposób patrzenia na całą tą sytuację. Dobrze jest jak jest, tak jak jest na Filipinach. Naprawdę bardzo fajnie spędzony wieczór, w fajnym towarzystwie. Jestem przekonany, że za rok pójdziemy znowu na ten festiwal. Fajna integracja. Fajnie było się z tymi ludźmi spotkać, pobawić, napić w kulturalnym gronie. Żadnych ekscesów, żadnych problemów. Było sympatycznie. Poza tym, że jakieś tam niedoróbki organizacyjne, to naprawdę polecam. Jeżeli ktoś by przyleciał na Siquijor w tym terminie i festiwal byłby akurat, warto na niego pójść. Będzie tłoczno, ale będzie fajnie, będzie bardzo fajna odskocznia. I tym komentarzem będę kończył ten vlog. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Tu z Luną się wylegują, za komentowanie, za subskrybowanie, za podbijanie. Za to, że jesteście, moi drodzy widzowie. Jest już kilka dni po festiwalu, jak to nagrywam. I zawsze było ryzyko, że po tym, jak ten post jest złamany mój, alkoholowy, to że następnego dnia
już wieczorem, a może jeszcze jakieś piwko, a może jeszcze jakieś coś będzie to kontynuowane, ale nie mam w ogóle takich ciągów. Także wracamy z powrotem do okresu niepicia. W wyjątkowych okolicznościach można się napić dla dobrej zabawy, dla dobrego samopoczucia, ale wszystko z głową i z umiarem. I tak to będzie u mnie funkcjonowało. Pozdrawiam Was serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami. Życie na Filipinach. Na razie.